Jestem na szczycie Teide, 3718 metrów nad poziomem morza. Teide góruje nad całą Teneryfą. Zdobycie tego wulkanu wydaje się łatwe, a jest w rzeczywistości dość skomplikowane. Ale Teide to nie tylko szczyt. Pokażę wam dzisiaj, jak zdobyć Pico del Teide, ale również wiele niesamowitych miejsc i atrakcji wokół samej góry. Zapraszam do oglądania. Pico del Teide znajduje się na Teneryfie, największej z Wysp Kanaryjskich. Centrum wyspy zajmuje wielka kaldera Las Cañadas, która jest objęta ochroną jako Park Narodowy Teide. Zdobędziemy szczyt Teide, przejdziemy się szlakiem Roques de Garcia oraz odwiedzimy rezerwat Chiniero. Cały obszar wulkanu Teide jest objęty parkiem narodowym. To Park Narodowy Teide, który został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2007 roku. Teide jest najczęściej odwiedzanym cudem natury w Hiszpanii, najczęściej odwiedzanym parkiem narodowym w Hiszpanii i Europie, a do 2015 roku 8. najczęściej odwiedzanym na świecie, z około 3 milionami turystów rocznie. I tu pojawia się problem. Mnóstwo turystów chciałoby zdobyć Teide, często bez przygotowania i wiedzy. Park stara się chronić unikalną przyrodę oraz turystów, więc coraz bardziej ogranicza dostęp do szczytu. Tylko w jeden weekend jesienią 2024 roku aż 130 osób musiało otrzymać pomoc w zejściu z wulkanu. Obecnie sytuacja jest taka, że na Teide można wejść 2 szlakami pieszymi 07 oraz 09 lub wjechać kolejką linową pod szczyt. Wszystkie one kończą się na wysokości 3555 metrów nad poziomem morza. Ostatni odcinek to szlak numer 10 na sam wierzchołek. Na wszystkie te szlaki, oprócz kolejki linowej, trzeba otrzymać pozwolenie, które i tak nie gwarantuje zdobycia szczytu, jak sami zaraz zobaczycie. Zacznijmy od mojej pierwszej próby zdobycia Teide. Przyjechaliśmy do wulkanu Teide i dzisiaj spróbujemy na niego wejść szlakiem Monta Blanca. Szlak 07 prowadzi z parkingu przy drodze TF21 do punktu La Rambleta przy górnej stacji kolejki linowej. Pokonuje 1309 metrów stromego podejścia i jest opisany jako trudny. Szlak ma długość 8,29 km i podejście zajmuje około 6 godzin. Spróbujemy się wdrapać, o właśnie tam. Spójrzcie na te pola pyłu wulkanicznego. Początkowo szlak jest łatwy, ale potem pnie się stromo, z nachyleniem przekraczającym 60% w niektórych miejscach, przez Lomo Tieso do schroniska Alta Vista. Zarówno strome zbocze, jak i duża wysokość sprawiają, że ta trasa jest bardzo męcząca. Pierwsze podejście się nie udało, bo tam jest strażnik, który powiedział nam, że ścieżka jest zamknięta i nie można dalej przejść. Ale jeszcze raz spróbujemy innego dnia. To teraz druga próba zdobycia Teide. Po ostatnim nieudanym podejściu na Teide z szlakiem 07 musieliśmy zmienić plany.
A na szczęście szlak 09 jest otwarty, więc nim idziemy do górnej stacji kolejki. Żeby podejście było jeszcze bardziej ekscytujące, postanowiliśmy przejść szlakiem 23 od Roques de Garcia do Degolada de Pico Viejo, gdzie łączy się on ze szlakiem 09 i nim wejść do górnej stacji kolejki linowej na Teide. Oczywiście na oba szlaki potrzebne było pozwolenie. To jest nasze pierwsze rozwidlenie szlaku dnia. Schodzimy z Roque de Garcia na szlak S23. Szlak S23 jest opisany jako ekstremalny. Zobaczymy, czy naprawdę jest taki ekstremalny. Szlak zaczyna się delikatnie. Ale to był tylko początek. Czym dalej, tym gorzej i trudniej. Widoki robią się coraz ładniejsze. Robi się coraz bardziej stromo. Szlak 23 to 1025 metrów różnicy wysokości, a po połączeniu do szlaku 09 to kolejne 452,5 metra. Odległości to kolejno 5,41 km szlakiem 23, a następnie 2,94 km do La Rambleta. Razem to aż 1431 metrów w pionie, prawie 10 km odległości i 6 godzin ciężkiego marszu. Widzicie te głazy? To bomby wulkaniczne. Kiedy jest erupcja, zostają wyrzucone z wulkanu i spadają na ziemię. One są strasznie duże. Coraz większe zmęczenie, ale coraz ładniejsze widoki. Przed podbiciem Teneryfy przez Hiszpanów Łańcowie wierzyli, że Teide to święta góra i że na niej żyją bogowie. Podobnie jak Grecy wierzyli, że na Olimpie też żyją bogowie. A zaraz powiem wam ciekawy mit o Ajocie. Ajota mieszkał wewnątrz wulkanu Teide, jednej z bram do podziemi. Mówiono, że był przedstawiany jako czarny pies i towarzyszyły mu demony. Ajota porwał Mageca, boga słońca, i zamknął go w Teide, pogrążając świat w ciemności. Ludzie modlili się do Ahamana, który uratował Mageca i zamiast jego zamknął Ajotę w Teide. To tylko kwestia czasu, kiedy Ajota znów się uwolni. Doszliśmy do końca szlaku S23. Jednak jest on ekstremalny, choć technicznie nie jest on taki zły, ale jest on strasznie męczący. Mimo ogromnego zmęczenia pójdziemy szlakiem S9 pod szczyt. I znowu czeka nas niewielka spinaczka.
Przed nami Teide, a za nami Pico del Viejo. Jestem naprawdę wykończony. Zobaczyłem punkt widokowy. Jeszcze chwilka nam została. Jestem na Mirador Pico Viejo, gdzie kończy się 09 szlak. I idę się modlić, że będą jakieś bilety na kolejkę górską. Byłem wykończony. Nie dałbym chyba rady zejść z powrotem na dół szlakiem. Oczywiście na sam szczyt szlakiem 10 nie mieliśmy dzisiaj pozwolenia, bo jest je strasznie ciężko dostać. A i tak szlak jest zamknięty. Spróbujemy jeszcze raz innego dnia zdobyć szczyt w inny sposób. Uda nam się zjechać na dół kolejką. Hurra! Jak to mówią, do 3 razy sztuka, więc trzecie podejście. Dzisiaj podejmujemy próbę zdobycia Teide. Mamy w planie spotkać przewodnika, wjechać na Teide i zdobyć jego szczyt. Po 2 dniach na szlaku, w tym jednym bardzo męczącym, postanowiliśmy całkowicie zmienić podejście i zdobyć szczyt w najłatwiejszy, choć najdroższy sposób. Trochę luksusu nie zaszkodzi. Całkiem przypadkiem spotkaliśmy niezwykle miłą panią, która załatwiła nam kontakt do lokalnego przewodnika. Taki przewodnik zabiera grupy turystów na szczyt, nawet gdy szlaki są zamknięte. Załatwia pozwolenie, a nawet bilety na kolejkę linową. Kontakt do obojga znajdziecie w opisie pod filmem. Zaraz jedziemy. Kilka słów o kolejce linowej Teleferico del Teide. W 1926 roku pewien prawnik z Teneryfy pojechał do Niemiec i zachwycił się kolejkami linowymi na Zugspitze w Alpach. Po powrocie zaczął planować taką kolejkę na Teide, ale dopiero w 1971 roku ukończono jej budowę. Ze stacji bazowej na wysokości 2356 metrów nad poziomem morza kolejka wjeżdża na stację górną na wysokości 3555 metrów w ciągu zaledwie 8 minut z maksymalną prędkością 8 metrów na sekundę i przewozi 64 osoby w jednej z 2 kabin. Kolejka ma długość 2482 metry. Nie wierzę, będziemy wchodzić na szczyt. O tak. Jeszcze została nam kontrola paszportów i będziemy już powoli wchodzić na szczyt. No to ruszamy. Wreszcie jesteśmy na szczycie Teide. Zdobyłem Teide 3718 metrów nad poziomem morza.
Pico del Teide to najwyższa góra Hiszpanii i najwyższy punkt nad poziomem morza na Wyspach Atlantyku. Jeśli mierzyć od dna oceanu, Teide ma 7,5 tysiąca metrów, co sprawia, że jest trzecim najwyższym wulkanem na świecie. Wysokość Teide nad poziomem morza sprawia, że Teneryfa jest 10. najwyższą wyspą na świecie. Jest to prawdziwy stratowulkan. Nie wiem, czy widzicie, ale Teide stale dymi i czuć zgniłym jajkiem. Gorące i śmierdzi. No i schodzimy na dół. Jest tu nawet trochę śniegu. Dziś udało nam się zdobyć szczyt. Dopóki Europejczycy nie znali dokładnej wysokości Teide, myśleli, że to najwyższa góra na świecie. Teide rzuca też największy cień na świecie na morze. Ma on ponad 60 km długości. Ma on też idealnie trójkątny kształt. W samym centrum kaldery znajduje się bardzo łatwy szlak dla każdego. Idąc nim można zobaczyć skały wulkaniczne i Teide. Szlak Roques de Garcia, bo o nim mowa, to propozycja dla turystów chcących podziwiać formy wulkaniczne, ale nie za bardzo się zmęczyć. Dookoła prowadzi wygodna ścieżka. Szlak ma formę pętli o długości 3,67 km i da się go przejść w około 2 godziny. Pierwsza część jest płaska, potem zejście o 202 metry w dół, znowu trochę płasko i podejście trochę strome 202 metry do góry. Sami zobaczcie, jak to wygląda. Skała za mną to jeden z symboli Teide. Wszyscy tutaj robią zdjęcia. Na szlaku jest kilka pięknych punktów widokowych. Kolejny piękny punkt widokowy. Chyba nie muszę komentować tych widoków. Tu może się zobaczyć, jak płynęła lawa, a tam przelała się przez skały.
najniższy punkt szlaku. Odtąd w górę jest 750 metrów. To jest najładniejszy widok do tej pory. Ostatni odcinek to strome podejście. Dobre buty to obowiązek. Udało się! Ostatni kawałek szlaku jest o wiele trudniejszy niż myślałem. Trzeba się naprawdę trochę wysilić. Z drogi na wschód od Teide roztacza się piękny widok. Widać stąd nawet Puerto de la Cruz z basenami. Przy tej samej drodze na wschód od Teide możecie znaleźć tą piękną formację skalną. Przyjechałem do rezerwatu Chinero i to specjalne miejsce, dlatego że tu miały miejsce ostatnie dwie erupcje w 1706 i w 1909. Na terenie rezerwatu rozrzuconych jest 14 stożków wulkanicznych, które powstały podczas ostatnich erupcji. Teide nawet stąd wygląda super! Specjalny rezerwat przyrody Chinero znajduje się na grzbiecie Abeke, jednej z 3 rozpadlin wulkanicznych na wyspie i obecnie najbardziej aktywnej. W rezerwacie rosną sosny kanaryjskie i z nich można dostać ogromne szyszki. Spójrzcie, ile tu jest szyszek! Sosny kanaryjskie mają potężnie długie igły. Widoki są niesamowite, jak nie z tej planety. Wybuch wulkanu Chinero stworzył kontrastujące krajobrazy strumieni lawy, złóż tefry i stożków wulkanicznych, a różnorodne rośliny stopniowo kolonizowały niegdyś jałowe ziemię. Występuje tu aż 113 gatunków endemicznych. To jest jeden z nowszych wulkanów na Teneryfie. Aby chronić najbardziej delikatne i reprezentatywne części rezerwatu, wstęp na stożki wulkaniczne Montana Garachico
Montaña Chiniero i Montañas Negras jest zabroniony. Zabronione jest również opuszczanie oznakowanych szlaków. Zobaczcie, jak tu pogoda jest nieprzewidywalna. Przed chwilą było słońce, a teraz jesteśmy w chmurach. Lepiej weźcie jakieś ciepłe ciuchy. Spacer wokół wulkanu Chiniero pozwala wyobrazić sobie, co można było poczuć 18 listopada 1909 roku, gdy ziemia pękła i przez 10 dni z rzędu zaczęła wyrzucać lawę, pozostawiając za sobą gęste chmury tefry i gazu widoczne z pobliskiej wyspy La Palma. Przejście szlaku zajęło mi około 1,5 godziny. I szlak jest łatwy i ciekawy. A można w nim zobaczyć takie ogromne szyszki. Park Narodowy Teide jest znany z jeszcze jednej rzeczy. W nocy można tu podziwiać niebo pełne gwiazd. Niestety nie mam takiego sprzętu, żeby wam pokazać nocne niebo nad Teide. Za to udało się uchwycić kilka fotografii. Moja przygoda z wulkanem Teide i Parkiem Narodowym była niezwykle ciekawa i pełna zwrotów akcji. To miejsce fascynujące i pełne różnorodnych atrakcji dla każdego. Warto odwiedzić Park Narodowy Teide, żeby poczuć się jak na szczycie świata, podziwiając zapierające dech w piersiach krajobrazy wulkaniczne i panoramę Teneryfy z najwyższego punktu Hiszpanii.